Cześć, chciałbym dzisiaj wrócić do tego moim zdaniem bardzo ciekawego i po prostu fajnego odkurzacza Saturnas, czyli po prostu Saturn, produkowanego w czasach radzieckich, należących wtedy do ZSRR Litwie, a dokładniej w Wilnie, w tamtejszej fabryce urządzeń spawalniczych. Ten odkurzacz oglądaliśmy już kilka miesięcy temu. Zamieszczę na końcu tego nagrania link do filmu o nim. Możecie tam zobaczyć dość dokładnie pokazany demontaż i ponowny montaż tego odkurzacza. Opowiadam tam też trochę o jego historii. Dzisiaj nie będę powtarzał informacji o tym odkurzaczu, ale chciałbym zrobić dwie rzeczy, których w tym poprzednim nagraniu po prostu zabrakło. Po pierwsze chciałbym zmienić szczotki w silniku tego odkurzacza. One były już bardzo starte, a podczas poprzedniego przeglądu nie miałem niestety pasujących szczotek. Teraz powinienem znaleźć pasujące szczotki i po drugie mam nadzieję, że dzięki tej wymianie szczotek będziemy wreszcie mieć możliwość wypróbowania pracy tego odkurzacza. Poprzednim razem włączyłem go dosłownie na kilka sekund, aby nie pracował zbyt długo z tymi bardzo starymi szczotkami, więc tego testu pracy odkurzacza Saturnas w poprzednim nagraniu też zabrakło i dzisiaj spróbujemy to nadrobić. Otwórzmy ten odkurzacz, nie powinna to być tym razem brudna robota, bo poprzednio został on już dość dokładnie wyczyszczony, więc nie spodziewam się żadnych niespodzianek. To jest część silnikowa, która będzie nas dzisiaj najbardziej interesować. Tutaj dla przypomnienia jest worek, w którym zbierał się kurz, no i podstawka tego odkurzacza. To na razie odstawiam, ponieważ tej części odkurzacza nie będziemy dzisiaj potrzebować. Najbardziej interesuje mnie ta część silnikowa. Jeżeli dobrze pamiętam z poprzedniego razu, trzeba odkręcić te śrubki. Tutaj jeszcze jedna śrubka. Możemy wyjąć silnik ostrożnie, żeby nie wyrwać przewodów, które tutaj wchodzą do środka. OK. I mamy silnik odkurzacza. Pamiętam, że poprzednim razem przylutowywałem tutaj też i to takim bardzo prowizorycznym sposobem, bo pożyczyłem wtedy lutownicę i musiałem po prostu użyć rozgrzanego śrubokrętu. Jeden z przewodów idących od włącznika. Myślę, że dzisiaj wezmę po prostu lutownicę i poprawię to, przylutuję je solidniej. Ale najważniejsza będzie dzisiaj wymiana szczotek w tym silniku. W ten sposób powinno być dobrze. Pamiętam, że szczotki były tutaj bardzo starte. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj będę musiał je jakimś drucikiem wyjąć. Taki malutki kawałeczek, który został ze szczotki z jednej strony. Wypadła. Tutaj widać, szczotka jeszcze bardziej starta, praktycznie niewiele z niej zostało. Sprawdźmy jeszcze raz rozmiary szczotek w tym odkurzaczu. Wezmę tę lepiej zachowaną. Poprzedni przegląd tego odkurzacza Saturnas robiłem w dość amatorskich warunkach. W innym warsztacie nie miałem wtedy dobrego wyposażenia, dobrych narzędzi i mierzyłem to jakoś tam przykładając do zwykłej miarki. Natomiast teraz zmierzę to bardziej precyzyjną suwmiarką. Tutaj wychodzi mi 10 mm na 6,20 mm. Wtedy mi wyszło 5:9, no czyli spora różnica. Zaraz sprawdzę, czy mam pasującą szczotkę.
Tutaj mam na przykład szczotki, które chyba kupowałem do polskiego odkurzacza Alfa 2 albo Alfa K2 o wymiarach 6,3 na 10 mm i myślę, że one będą najlepsze. Mam też takie szczotki o wymiarach, chwileczkę, tu mam 6 na 8, aha, tu mam też 5 na 9, ale to są szczotki od jakichś mniejszych elektronarzędzi i one będą tutaj zdecydowanie za małe, a po tym ponownym zmierzeniu szczotek jestem pewien, że będę mógł zamontować te 6,3 na 10 mm. Najwyżej, jeżeli byłyby troszkę za szerokie, to je zeszlifuję, ale zaraz zobaczymy. One tutaj wchodzą, można powiedzieć, idealnie. Są tylko troszeczkę, mam wrażenie, za długie. Te szczotkotrzymacze są jednak zdecydowanie krótsze. I nawet nie byłbym w stanie ich tutaj całych chyba zmieścić. Sprawdźmy to. Tak, one mi tutaj w ogóle nie wejdą, są za długie. No cóż, po prostu skrócę te szczotki i użyję oryginalnych sprężynek, które tutaj były razem z tymi oryginalnymi szczotkami. Myślę, że co najmniej o 1/3 będę mógł te szczotki skrócić. One w tym momencie są po prostu za długie. Sprawdzę jeszcze z ciekawości te szczotki 5 na 9, ale one są tutaj ewidentnie za małe, są po prostu za luźne. Także te wymiary, które podałem w poprzednim nagraniu o odkurzaczu Saturnas, zrobione jakąś tam miarką, zwykłą miarką na podstawie tych startych końcówek szczotek, były po prostu błędne. Nie kupujcie do tych odkurzaczy szczotek o wymiarach 5 na 9, tylko 10 na 6,3. Zresztą jak się je przyłoży do siebie, to widać, że to są szczotki dokładnie w tych wymiarach, tylko w Saturnasie one były zdecydowanie krótsze. Wezmę szczotkę i mniej więcej tyle od niej odetnę. Skrócenie tych szczotek nie było problemem. Wziąłem po prostu taką delikatną piłkę do metalu i bez żadnego problemu przeciąłem je. No tutaj całe to mocowanie szczotek oczywiście mi odpadnie. Ale zobaczmy teraz. Wkładam szczotkę. Wkładam oryginalną sprężynkę trzymającą szczotkę. Dobrze, szczotka siedzi i to samo teraz zrobimy z drugiej strony. Teraz druga szczotka, sprężynka i nakręcamy. I w ten sposób szczotki zostały wymienione. Możemy od razu sprawdzić, czy te szczotki po wymianie przewodzą prąd. Tak. Nie ma tutaj przejścia też na obudowę silnika. OK. A jeśli wyjmę jedną ze szczotek, ostrożnie, żeby nie wyleciała sprężynka. Teraz nie powinno być przejścia i nie ma. Mogę włożyć z powrotem. Szczotka jest ponownie włożona. Sprawdźmy teraz. I jest przejście. Teraz pora na to, czego nie zrobiłem ostatnim razem, czyli chciałbym troszkę lepiej przylutować tutaj ten przewód przełącznika, idący od przełącznika do silnika.
Najpierw odlutuję ten przewód, który tutaj miałem źle przylutowany. Teraz sobie ten przewód pobielę troszkę. Ok, tutaj jest już w jednym miejscu przewód solidnie przylutowany. Teraz jeszcze przy przełączniku pamiętam, że trzeba go chyba przylutować. Tutaj zresztą widzę, że obydwa przewody nie najlepiej się trzymają. Zaraz je przylutujemy. Ten się ładnie trzyma. Myślę, że wygodniej byłoby jednak wykręcić ten przełącznik. Podpóreczkę sobie zrobię. Trzyma się bardzo ładnie. Możemy jeszcze raz na to spojrzeć, na te połączenia. Zrobię też na wszelki wypadek zdjęcie, jakby tutaj nie było dobrze widać. Tutaj mamy kabel zasilający. Jeden przewód z kabla zasilającego, ten biały, idzie prosto do silnika, ten różowy idzie do włącznika, z drugiej strony włącznika wychodzi ten niebieski przewód i też idzie do silnika. Zaraz sprawdzimy, czy to wszystko działa. Teraz odkurzacz mogę podłączyć do regulatora napięcia. Ustawię mniej więcej na połowę skali, czyli tam na 100 kilkadziesiąt volt i podłączę go do sieci. No i to chyba tyle prac remontowych przy tym odkurzaczu podczas tego uzupełniającego nagrania. Przypominam, wymieniliśmy obie szczotki węglowe w tym silniku. Zamieniliśmy te bardzo starte, oryginalne szczotki na troszeczkę skrócone, bo one były za długie szczotki o wymiarach 6,3 na 10 mm. Zdaje się to całkiem dobrze funkcjonować i troszeczkę lepiej przylutowałem tutaj jeden z tych przewodów idących do włącznika. Zanim zamkniemy ten odkurzacz, chciałbym poświęcić trochę uwagi silnikowi w tym odkurzaczu. Mamy tutaj silnik typu UW051-PS. To był dosyć popularny typ silnika w czasach radzieckich na przełomie lat 60. i 70. Próbowałem znaleźć w internecie trochę informacji o nich. Znalazłem m.in. skany wydanego w ZSRR w 1988 roku w Moskwie dwutomowego podręcznika maszyn elektrycznych i w drugim tomie znajduje się szczegółowy opis techniczny silników właśnie z serii UW, czyli uniwersalnych silników przewidzianych do wbudowania, wmontowania w rozmaite urządzenia. Wynika z tego tekstu, że te silniki były produkowane w 8 podstawowych rozmiarach i dodatkowo miały cały szereg zmodyfikowanych podtypów przewidzianych na przykład do odkurzaczy. To były właśnie silniki z oznaczeniem typu kończącym się na litery PS, czyli prawdopodobnie po rosyjsku pylesos, tak jak w tym przypadku, czy na przykład do pralek. Te silniki do pralek były oznaczone na końcu literą C. Znalazłem też również na jednej ze stron internetowych po rosyjsku instrukcję obsługi tego silnika UW-051-PS. Nie znalazłem natomiast jeszcze informacji, gdzie dokładnie produkowano ten silnik, czy silniki tego rodzaju. Zakładam, że one powstawały w kilku radzieckich fabrykach. Na tym silniku na tabliczce znamionowej znajduje się nawet logo, ale na razie nie udało mi się ustalić, skąd dokładnie pochodzi ten konkretny silnik. Sam odkurzacz, tak jak już mówiłem, powstał w fabryce aparatury spawalniczej w Wilnie.
ale zamontowany w nim silnik raczej powstał w innym zakładzie. Znalazłem też na przykład informację, że dokładnie silniki tego samego typu były montowane na przykład w radzieckich odkurzaczach Wicher, czy w produkowanych również w wileńskiej fabryce odkurzaczach Wenta. Tyle tak naprawdę dotąd zdołałem ustalić o tym typie silnika. Jeżeli dowiem się o nim coś więcej, będę te informacje sukcesywnie zamieszczał w tekście w opisie tego nagrania. Myślę, że teraz możemy ten odkurzacz spokojnie z powrotem zmontować, co nie jest szczególnie skomplikowane. Patrzę, czy tutaj żaden przewód się nie oderwał, ale nie. Tutaj mam trzy otwory przewidziane na śruby. Tutaj po bokach odkurzacza pod uchwytem, pod rączką były montowane takie śruby z dodatkowym kołnierzem, który służył, zobaczymy to zaraz, do montowania zatrzasku w dolnej części odkurzacza. Więc te śrubki z kołnierzami wkręcam tutaj po bokach. Raz. I też druga śrubka z takim charakterystycznym kołnierzem tutaj z drugiej strony. A tutaj pod wylotem powietrza jest już normalna śrubka, którą wkręcam w to miejsce do końca. O, i silnik trzyma się w odkurzaczu bardzo ładnie. Teraz ponownie możemy zmontować korpus odkurzacza. Tutaj wkładamy worek z tym charakterystycznym pierścieniem. Zakładamy górną część odkurzacza. Tutaj oryginalnie znajdował się napis Saturnas. Niestety w tym moim modelu go nie ma. Troszeczkę jeszcze trzeba przekręcić. I tutaj montujemy zaczepy po bokach. I odkurzacz mamy ponownie zmontowany. No i teraz po tej wymianie szczotek chciałbym zrobić test odkurzacza, to czego nie robiliśmy ostatnim razem, i po prostu go podłączyć. Tak jak Wam pokazywałem w poprzednim nagraniu, nie mam niestety żadnych oryginalnych akcesoriów do tego odkurzacza, ale pasuje do niego też rura od odkurzacza Czajka 3, nakręcana z gwintem. Spróbujmy to zaraz zrobić. Działa to całkiem fajnie i trzeba przyznać, że naprawdę nieźle ciągnie ten odkurzacz, aczkolwiek ten pomysł z nakręcanymi rurami nie uważam za trafiony. To jest dosyć jednak niewygodne w obsłudze. Być może zauważyliście podczas nagrania, tam w pewnym momencie ten odkurzacz przerwał i rzeczywiście ja zrobiłem też jeszcze kilka prób. Mam wrażenie, że ten przełącznik jednak trochę szwankuje. On powinien być wymieniony, oczywiście najlepiej na oryginalny. No i to wyjaśnia, tak jak już mówiłem, dlaczego był ten odkurzacz poprzednio podłączony z pominięciem przełącznika. Po prostu komuś zaczęło to już na tyle przeszkadzać, że po prostu pozbył się tego wadliwego przełącznika. W tej chwili działa, ale może po prostu mam szczęście. Na pewno podczas odkurzania co najmniej raz przerwał.
Dziękuję Wam za obejrzenie tego uzupełniającego nagrania o odkurzaczu Saturnas. Mogliśmy tutaj sprawdzić i obejrzeć kilka rzeczy, które nie były możliwe w poprzednim nagraniu. Wymieniliśmy szczotki, udało się ten odkurzacz uruchomić i trochę nim popracować. Działa w sumie całkiem fajnie jak na urządzenie z 1972 roku. Do podobnych urządzeń na pewno będziemy wracać. Zaraz pokażę Wam jedną niespodziankę. Odstawię tego Saturnasa na bok. Tutaj mam paczkę z innym odkurzaczem Saturnas, ale w znacznie gorszym stanie. Nie wiem, czy jest on w ogóle sprawny i na pewno będzie wymagał porządnego przeglądu. Nie będę go teraz wyciągał, ale zajrzyjcie przynajmniej na chwilkę do tego pudła. Jak widać, ten Saturnas jest bardzo podrapany, powgniatany. Ma tutaj uszkodzony ten gumowy pierścień dookoła obudowy, także będzie z nim sporo zabawy. Postaram się ten odkurzacz wyremontować, uruchomić, najpewniej także polakierować od nowa, żeby jako tako wyglądał. I myślę sobie, że będzie to jednak fajnym tematem za jakiś czas kolejnego nagrania. Mnie w każdym razie te odkurzacze Saturnas jeszcze się nie znudziły. Do zobaczenia do następnego razu. Cześć!